Polska może zarobić na eksmisji Gazpromu z Europy jako pośrednik dzięki FSRU 2. Komisja sygnalizuje luzowanie regulacji klimatycznych. Gra o metale ziem rzadkich trwa. Jest 21 października 2025 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Na początek informacja dnia. Polski zarobek na eksmisji Gazpromu z Europy. Uderzenie legislacyjne Europy w Gazprom może trwale promować dostawy LNG przez Polskę, która stanie się wówczas regionalnym hubem gazowym. Podcast Energy Drink informował, że Rada Unii Europejskiej ustaliła 20 października pozycję negocjacyjną na temat propozycji przepisów o odejściu od dostaw gazu z Rosji. Termin całkowitego rozstania z gazem rosyjskim wyznaczonym przez Komisję Europejską na 1 stycznia 2028 roku został w mocy, ale pojawiły się rozwiązania na okres przejściowy. Chodzi o kontrakty krótkoterminowe zawarte przed 17 czerwca 2025 roku, które będą mogły obowiązywać do 17 czerwca 2026 roku oraz kontrakty długoterminowe, które będą w mocy do 1 stycznia 2028 roku. Kraje bez dostępu do morza, czyli Słowacja i Węgry, stawiające dotąd opór w negocjacjach, będą mogły zmodyfikować istniejące kontrakty w celu zwiększenia elastyczności. Rada rozpocznie teraz negocjacje z Parlamentem Europejskim w celu wypracowania ostatecznego tekstu dokumentu. Postęp przepisów o rozstaniu z gazem rosyjskim to dobra wiadomość dla Polski, która może też tłumaczyć rosnące zainteresowanie polskim rynkiem gazu. Chodzi o projekt FSRU 2, czyli drugi statek w pływającym gazoporcie w Zatoce Gdańskiej. Gaz-System informuje, że w zakończonym 20 października badaniu rynku wzięło udział 14 firm krajowych oraz zagranicznych. Zgłoszone zapotrzebowanie na lata 2031-32 niemal czterokrotnie przekroczyło planowaną moc instalacji drugiej jednostki FSRU, która byłaby zdolna do regazyfikacji 4,5 miliarda metrów sześciennych paliwa gazowego rocznie. Cytat. Prawie połowa regazyfikowanego LNG miałaby zostać przeznaczona na eksport w kierunku Ukrainy, Słowacji, Czech oraz Litwy. Szacowany wolumen eksportu wynosi od 6,9 do 8,9 miliardów metrów sześciennych, a w kolejnych dekadach może spaść do około 2,6 miliardów metrów sześciennych rocznie, czytamy w komunikacie. Zainteresowanie przekroczyło zatem czterokrotnie oczekiwania Polaków. Tymczasem jeszcze w 2023 roku takie badanie rynku zakończyło się niestety niepowodzeniem. Według informacji Energy Drink z kręgów rządowych głównym problemem był wówczas brak zainteresowania u południowych sąsiadów Polski. Teraz jednak przepisy o rozstaniu z gazem rosyjskim promują dostawę LNG przez polskie terytorium. Propozycja legislacyjna Komisji to nie sankcje, ale regulacje, które mogą obowiązywać nawet w razie zakończenia inwazji na Ukrainie i dawać trwały zbyt na gaz skroplony dostarczany przez Polskę. Cytat. Deklaracje uczestników rynku dają podstawę do przeprowadzenia wiążącej procedury open season dla drugiego terminalu LNG, tłumaczy spółka. Gaz-System prowadzi obecnie konsultacje z firmami, które zgłosiły wstępne zainteresowanie oraz pracuje nad przygotowaniem optymalnego modelu świadczenia usług, który uwzględni sugestie rynku, dodaje. Tymczasem Europa planuje zablokować gaz rosyjski i promować dostawy skroplone, m.in. z USA. To szansa na zarobek Polski w roli pośrednika. Następny cytat. To historyczna decyzja, ocenia minister energii RP Miłosz Motyka. Podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej do spraw energii osiągnęliśmy porozumienie wprowadzające pełny zakaz importu rosyjskiego gazu od 1 stycznia 2028 roku. To najmocniejsze uderzenie w rosyjski sektor energetyczny i ogromny sukces Polski. Europa musi stawiać na bezpieczeństwo i niezależność, a nie finansować machinę Putina. To dobry i konieczny krok, dodaje minister. Resort Energii informuje, że polski rząd zdaje sobie sprawę, że dla niektórych państw realizacja tego celu może stanowić spore wyzwanie. Dlatego Polska oferuje stałą zdolność przesyłową na poziomie 4,7 miliardów metrów sześciennych rocznie z kraju do sąsiadujących państw członkowskich regionu na kierunku południowym. Czytamy w komunikacie. Ponadto trwają prace nad budową jednostki FSRU zlokalizowanej na polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego, która od stycznia 2028 roku zapewni dodatkowe 6,1 miliarda metrów sześciennych rocznie zdolności regazyfikacyjnej, przyczyniając się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz dywersyfikacji źródeł dostaw w ramach celów inicjatywy REPowerEU. Czytamy dalej.
Minister nie wspominał o FSRU-2, ale jego dodatkowa przepustowość zwiększyłaby możliwość zaopatrzenia rynku krajowego i zagranicznego. Odpowiednie nasycenie gazem nierosyjskim może doprowadzić do efektu cenotwórczego. Docelowo, pod warunkiem spełnienia szeregu kryteriów, hub gazowy w Polsce mógłby być cenowym punktem odniesienia kontraktów w regionie i stanowić alternatywę wobec indeksu giełdy gazowej TTF. W ten sposób eksmisja Gazpromu z Europy będzie promować polski hub gazowy. Trwają tymczasem rozmowy o umowie długoterminowej na dostawę LNG z USA przez Polskę na Ukrainę z udziałem Orlenu oraz Naftogazu. Wykorzystanie FSRU-2 do jej realizacji wydaje się naturalnym wyborem. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Nowy adres resortu. Od 20 października oficjalny adres Ministerstwa Energii to ulica Przemysłowa 26A w Warszawie. Dotychczasowe lokalizacje przy ulicy Powstańców 30 w Katowicach oraz Książęcej 4 w Warszawie kontynuują pracę bez zmian. To pokłosie zmian po likwidacji resortu przemysłu. Ratowanie węgla koksującego. Nie ma planu wejścia kapitałowego Polskiej Grupy Zbrojeniowej do JSW, poinformował minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Węgiel koksujący to surowiec strategiczny w energetyce oraz obronności. Są perspektywy długoterminowych dostaw węgla do Huty Częstochowa. Sprawa zamknięta. Prokuratura Okręgowa w Warszawie informuje, że podjęta została decyzja o niezaskarżeniu orzeczenia w sprawie uwolnienia Ukraińca podejrzanego o sabotaż Nord Stream 2 z polskiego aresztu. Polski sąd odmówił jego ekstradycji do Niemiec. Polskie inwestycje na Ukrainie. Unimod, znany z sektora paliw, w Polsce zainwestuje w OZE na Ukrainie dzięki współpracy z firmą EcoOptima z Lwowa. Zamierza budować fotowoltaikę i magazyny energii, licząc na udział w odbudowie kraju po wojnie. Teraz wieści z Europy. Luzowanie klimatyczne. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiada luzowanie regulacji klimatycznych w liście do liderów europejskich z 20 października. Pisze w nim o możliwości obniżki celu redukcji emisji CO2 poniżej 90% do 2040 roku, jeżeli zrekompensuje ją większa redukcja poza Europą. Zasugerowała także zastosowanie CCS i biopaliw w sektorach trudnych do zdekarbonizowania, a także możliwość redukcji wzrostu cen paliw wskutek reformy ETS2. Pretensje węgierskie. Węgrzy rozważają kroki prawne przeciwko Komisji Europejskiej, która zyskała poparcie większości państw członkowskich wobec propozycji legislacyjnej zakładającej rozstanie z surowcami rosyjskimi do 2027 roku. Węgrzy mają umowę gazową z Gazpromem do 2036 roku. Nowe sankcje nadchodzą. Komisja Europejska planuje przyjęcie 19 pakietu sankcji wobec Rosji na posiedzeniu liderów państw członkowskich zaplanowanego na 23 października. Według Reutersa blokuje je już tylko Słowacja. Sankcje wprowadzają zakaz importu LNG z Rosji, transakcji z udziałem tzw. floty widmo i kary dla firm oraz rafinerii z krajów trzecich odbierających ropę rosyjską. Jeszcze wieści ze świata. Kryzys paliwowy trwa. Cena benzyny na giełdzie rosyjskiej przebiła rekord po raz 15 w tym roku, a I-92 kosztowała 20 października ponad 74 tysiące rubli za tonę. Powód to nieplanowane przestoje rafinerii po atakach Ukrainy. W niektórych regionach Rosji są niedobory paliwa. Rozmowy o pokoju i wojnie. Sekretarz stanu USA Marco Rubio ma się spotkać z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem 23 października, by rozmawiać o szczycie pokojowym w Budapeszcie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański weźmie udział w spotkaniu koalicji chętnych w Londynie 24 października, by rozmawiać o dalszym wsparciu wojskowym. Gra o metale. USA i Australia będą współpracować przy inwestycjach na rzecz pozyskania metali ziem rzadkich oraz uniezależnienia się od Chin. To odpowiedź na wprowadzenie ograniczeń eksportu tych kluczowych surowców przez Pekin od października tego roku. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.